Siemanko wszystkim. W dzisiejszym filmie jak zrobić prostą szufladę z drewna na kołki. Materiał z grubsza pocięty, sklejka na dno szuflady sosnowa, rowek będę robił z zagłębiarką. Wiadomo, że na pile stołowej jest o wiele szybciej, ale ja się jakoś tak przyzwyczaiłem do zagłębiarki. Sklejka na dno grubości 4 mm, więc zagłębiarką będę jechał na takie niepełne 3 razy. Szerokość boku szuflady to 120 mm, grubość 20. Wiem, że jak na bok to troszeczkę nawet przygruba. Mogłaby być spokojnie 18, 16. Ja do wiercenia pod kołki używam 2 wierteł. Wiertło do metalu, tu jak widzicie wiertło do metalu. Używam zwykłego przyrządu. Używam go odwrotnie niż się powinno, ale w tym przypadku nie muszę mocować materiału. Tak mi jest po prostu wygodniej. Kołki długości 35 mm. Oczywiście 8. Teraz druga strona. Gdybym odwrócił przyrząd, musiałbym odkręcić tamtą stronę albo używać dłuższego wiertła. To jest przyrząd za takie 15 zł. Może nie jest rewelacja. Nawet mam wrażenie, że tulejki do niego nie są hartowane. Teraz 2 znaczniki. Ja używam akurat Warcrafta. Przykładam delikatnie. Trzeba równo ustawić i delikatnie docisnąć. Teraz używam wiertła do drewna z czubkiem. Na potrzeby filmu robię na wolnych obrotach. W przypadku wiercenia wiertłem do drewna po znacznikach jest wygodniej. To wiertło ma taki delikatny czubek i idealnie robi otwór. W przypadku wiertła do metalu może troszeczkę ściągnąć na boczek.
Ja jeszcze po wierceniu później szlifuję delikatnie i znowu drugi boczek delikatnie przykładam, aby znacznikami nie narobić za dużo dziur. I delikatnie po prostu docisnąć. W płycie meblowej jest podobna zasada. Nawet moim zdaniem robi się dużo lepiej. I znowu wiertło do drewna. Ja akurat tutaj wiercę na głębokość takie 15-16 mm. Po tym wierceniu prawidłowo trzeba delikatnie przeszlifować przed sklejeniem. I teraz ostatni boczek. I znowu wiertło do drewna. Tym czubeczkiem jest po prostu łatwiej trafić. Wyciągam znaczniki, przekładam na drugą stronę. Teoretycznie da się zrobić naraz po dwóch stronach, ale uważam, że w ten sposób jest dokładniej. I teraz ustawiamy równo. I delikatnie dociskamy. I znowu wiertło do drewna. Znaczniki wyciągam. Jak się dobrze przyjrzycie, to na filmie widać, w którą stronę uśmiechy. Przy płycie to nie ma znaczenia. Tak z grubsza wygląda bez dna. I teraz klejenie. Ja akurat tutaj kleję poliuretanem, ale dużo lepiej jest na biały klej. Wystarczy tylko miejsca, gdzie są kołki. Ale ja daję po całej długości. Z poliuretanem trzeba uważać, bo mocno brudzi.
I teraz wkładamy sklejkę. Ogólnie w najbliższym czasie zobaczycie filmik z szafek nocnych i tam będzie montaż frontów do tych szuflad. Ogólnie ja w tym przypadku rowek to robiłem na głębokość 5 mm. Grubość boku to 20, chociaż to szafki nocne i tak za grube. I kołeczki. Przy wkładaniu ostatniego boku musicie uważać na sklejkę, aby Wam się dobrze ułożyła. W moim przypadku ma tam mniej więcej milimetr luzu, może nawet i 1,5. I teraz po ściśnięciu sprawdzamy po przekątnych z jednej i z drugiej strony.